Zbiory Centrum Edukacji Przyrodniczej są nie tylko przebogate, ale i fascynujące. Tak obszernej kolekcji nie sposób przedstawić w jednym odcinku. Dzisiaj przeniesiemy się do części niedostępnej dla zwiedzających. Poznamy zakamarki magazynów kryjące setki tysięcy eksponatów. Zbiory te są intensywnie wykorzystywane przez naukowców z całego świata. W magazynach znajdują się eksponaty przywiezione ze wszystkich kontynentów. Jakie jest znaczenie kolekcji motyli? Jakie są najcenniejsze minerały i skamieniałości? To tylko część z pytań, na które odpowie dzisiejszy ekspert. Dr Rafał Garlacz, zastępca dyrektora Centrum Edukacji Przyrodniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego, autor pracy doktorskiej dotyczącej różnorodności gatunkowej motyli nocnych w andyjskich lasach mgłowych, uczestnik licznych wypraw naukowych do Ekwadoru, Peru i Kolumbii, wzorce różnorodności i rozmieszczenia organizmów w górach, a także systematyka i taksonomia motyli to główne zainteresowania badawcze. Natomiast popularyzacja wiedzy i edukacja przyrodnicza to pasja realizowana przy każdej okazji od wielu lat. Jesteśmy w części niedostępnej dla zwiedzających. Jakie materiały przechowywane są właśnie w tym pomieszczeniu? W tym pomieszczeniu przechowywane są owady z grupy motyli. Jest to magazyn lepidopterologiczny od łacińskiej nazwy tego rzędu owadów Lepidoptera. Zgromadziliśmy tutaj ponad 500 tysięcy okazów i są to głównie okazy pochodzące z badań naukowych, z różnych projektów. Bardzo często jest tak, że dany projekt wymaga zgromadzenia dużej liczby okazów, które później zdeponowane właśnie w takim miejscu są wielokrotnie wykorzystywane również przez innych naukowców. Tutaj w tych wszystkich szafach, w każdej szafie znajdują się specjalne gabloty entomologiczne. Przechowujemy zarówno bardzo duże, atrakcyjne owady, te, które zawsze wzbudzają duże zainteresowanie i zachwyt, jak również te, które są bardzo drobne, szare, niepozorne i zwykle nie zwracamy na nie uwagi. Jest to żywy skarbiec natury, ponieważ bardzo często okazy, które znajdują się w naszych zbiorach, już nie występują w naturze. Zmiany w przyrodzie zachodzą tak szybko, że przyszłe pokolenia bardzo często, w wielu przypadkach, będą miały możliwość zobaczenia tych gatunków tylko i wyłącznie w takich kolekcjach, jaka właśnie jest zgromadzona tutaj na uniwersytecie. A w jakim celu przechowuje się tyle okazów tego samego gatunku? Bardzo ważną cechą każdego gatunku jest jego zmienność. Nie mamy dwóch osobników identycznych. I teraz naszym zadaniem jest pokazanie całej tej zmienności. Bardzo często okazy zebrane w różnych lokalizacjach geograficznych, zebrane w różnej części roku, zebrane różne płcie, samce i samice, różnią się między sobą i naszym zadaniem jest pokazanie całego spektrum tej różnorodności. Musimy również pamiętać o tym, że takie zbiory to ogromny zasób materiału genetycznego, który pozwala nam na prześledzenie bardzo głęboko historii danego gatunku, ponieważ obecne możliwości badań molekularnych pozwalają na sięganie bardzo daleko wstecz. Morfologia, anatomia podaje nam różnorodność w niewielkiej skali czasu. Natomiast genetyka pozwala sięgać bardzo głęboko. A jak powstają takie kolekcje i jakie jest znaczenie tego imponującego zbioru motyli? Powstanie takiej kolekcji wiąże się zwykle z badaniami terenowymi, gdzie pobierane są próby terenowe, no i pobierane są również jakieś okazy. To mogą być zarówno owady, to mogą być rośliny i każdy inny typ organizmów. Następnie te organizmy muszą być w odpowiedni sposób preparowane, tak aby ząb czasu i szkodniki nie spowodowały utraty tych okazów. Następnie te okazy są zabezpieczane w specjalnych gablotach i w odpowiednich warunkach przechowywane. To musi być odpowiednia temperatura, odpowiednia wilgotność i to gwarantuje, że po 100-200 latach one nadal będą w dobrej kondycji i jednocześnie będą mogły być wykorzystywane przez innych naukowców do kolejnych analiz i jednocześnie będą miały znaczenie historyczne, ponieważ bardzo ważną rzeczą jest gromadzenie na bieżąco
ciągle organizmów, ponieważ przyroda zmienia się bardzo szybko i za 100 lat być może ktoś będzie zainteresowany, jak życie wyglądało w przeszłości. Czy w zbiorach centrum znajdują się jakieś nowe gatunki? Jak to bywa w kolekcjach naturalnych, zwłaszcza jeśli dotyczą one obszarów tropikalnych, takich gatunków mamy bardzo wiele. Do tej pory z naszych zbiorów zostało opisanych ponad 500 nowych taksonów, natomiast tutaj wiemy, że ciągle czekają setki gatunków, które mogą być opisane jako nowe organizmy, nieznane do tej pory nauce. Przywilejem każdego naukowca jest możliwość nadania nazwy po stwierdzeniu takim naprawdę fachowym, że dany organizm jeszcze nie figuruje w żadnych spisach gatunków znanych człowiekowi. Nazwa oczywiście musi być po łacinie, musi ona być skonstruowana zgodnie z odpowiednimi prawidłami zapisanymi w specjalnych kodeksach. Natomiast co do samej nazwy, może ona dotyczyć miejsca, skąd pochodzi dany organizm, może to być nazwisko znanej osoby, a może to być zupełnie, całkowicie nowo wymyślona nazwa, nie mająca żadnego odpowiednika w przyrodzie. I w naszych zbiorach mamy kilka takich bardzo ciekawych nazw, które zostały utworzone z jakiegoś powodu. Jedną chyba z najciekawszych jest nowo opisany rodzaj modraszków z Peru i naukowcy wymyślili nazwę jagiełło. Oczywiście musiała być to nazwa zlatynizowana, wobec tego nazwa rodzajowa nie brzmi jagiełło, a jagiello i po odkryciu przed ponad 20 laty tego rodzaju opisano w nim później cały szereg nowych gatunków występujących nie tylko w Peru, ale już również w Ekwadorze. Takim pierwszym, który z tego rodzaju został opisany, był Jagiello molinopampa, od miejsca, gdzie został znaleziony. Więc to jest taki efekt współpracy polsko-węgierskiej, no i ku uczczeniu króla taka nazwa została właśnie nadana. W zeszłym roku, w związku z rokiem kopernikowskim, postanowiliśmy również tę okazję uczcić i opisaliśmy gatunek bardzo dużego motyla z bardzo dużej grupy czy rodzaju Catasticta, również motyla andyjskiego, i nadaliśmy mu nazwę Catasticta copernicus. Po to właśnie, aby Mikołaj Kopernik na zawsze był uwieczniony w tej nazwie. Bardzo ważną rzeczą jest to, że raz nadanej nazwy nie można cofnąć. Można ją podważać, ale ona zawsze z tym organizmem już zostanie. Naszym ostatnim odkryciem jest opisanie nowego gatunku z przedmieść bardzo dużej metropolii w Ekwadorze, z przedmieść stolicy Quito. Motyl nazywa się Coradys janacocha. Jego nazwa pochodzi od rezerwatu, który został utworzony na zboczach wulkanu Pichincha w celu chronienia kolibra. I pewna amatorka robiła tam zdjęcia i wstawiła zdjęcie jakiegoś motyla na popularny serwis, gdzie amatorzy przyrodnicy mogą prezentować swoje zdjęcia. I kiedy naukowcy zobaczyli to zdjęcie, okazało się, że jest to całkowicie nieznany gatunek z grupy bardzo dobrze zbadanej i z miejsca bardzo często badanego przez naukowców. Znajdujemy się w kolejnym przepastnym magazynie kryjącym zbiory Centrum Edukacji Przyrodniczej. Jakie jest znaczenie znajdującej się tutaj kolekcji? Tutaj gromadzimy przeszłość naszej planety, a więc okazy związane z paleobiologią, skamieniałe zwierzęta i rośliny. Gromadzimy również różne artefakty związane z geologią, szeroko pojętą geologią, z różnymi procesami, które przebiegają na naszej planecie, ale również minerały, które od zawsze budziły ogromne zainteresowanie zbieraczy i większość kolekcji rozpoczynała się właśnie od gromadzenia minerałów, które były nie tylko piękne ze względu na swoje barwy, kształty, ale również miały duże znaczenie kulturowe, przypisywano im różne właściwości i lecznicze, magiczne, więc były bardzo często wykorzystywane przez ludzi. W zbiorach Centrum Edukacji Przyrodniczej znajdują się wyjątkowe zbiory minerałów czy skamieniałości. Jakie są najcenniejsze eksponaty tych kolekcji? Bardzo trudno jest dokonać takiej klasyfikacji i wybrać te najfajniejsze, najładniejsze, najbardziej cenne.
Postaramy się to zrobić w różnych kategoriach. Zacznijmy może od takiej najnowszej kolekcji w naszych zbiorach. Są to skamieniałości jurajskie pochodzące z Łukowa w województwie lubelskim. Była to cegielnia, w której wydobywano glinę i w tej glinie zachowały się w bardzo dobrym stanie różne organizmy, które występowały na dnie Morza Jurajskiego. Bardzo ciekawe jest to, że na przykład w ammonitach zachowała się piękna tęczowa warstwa masy perłowej, a dodatkowo kalcyt, który budował muszle tych stworzeń, został podmieniony przez piryt. I dlatego te okazy wyglądają, jakby były zrobione ze złota. Bardzo ważny jest również kontekst tej kolekcji, ponieważ oprócz wspomnianych ammonitów w tym złożu znajdujemy również inne organizmy żyjące w tym samym czasie, co daje naukowcom wgląd właśnie w ten okres naszej Ziemi. Musimy tu również wspomnieć o kolekcjach historycznych, tych, które były gromadzone od niemal czasu założenia naszego gabinetu historii naturalnej, bo wtedy rozpoczynała się historia tych zbiorów. I na przykład z darowizn Benedykta Dybowskiego posiadamy w naszej kolekcji piękny okaz otoczak miedzi rodzimej. Jest to duży kamień przecięty bardzo dużymi żyłami właśnie miedzi i z informacji, które posiadamy, jest to największy okaz w zbiorach z lokalizacji, która obecnie jest niedostępna, ponieważ Wyspa Miedziana w archipelagu Wysp Komandorskich jest obecnie uznana za rezerwat biosfery UNESCO i żadne okazy z tego miejsca nie mogą być pozyskiwane. Oprócz takich kolekcji gromadzonych przez wielkich geologów, np. Hacketa, Morozewicza czy Harańczyka, mamy również kolekcje związane z osobami, które przejawiają się w różnych kontekstach w naszym życiu społecznym. Warto wspomnieć o minerale cerusycie, który został ofiarowany przez Wincentego Pola, który był geografem, poetą, ale również zapisał się w historii jako patriota i działacz społeczny. Ten właśnie okaz posiada oryginalną etykietę, na której widnieje nazwisko Wincentego Pola. Bardzo ważną pamiątką jest również stalagmit, który powstał w czasie ogromnego pożaru Krakowa w 1850 roku. Na Dolnych Młynach w Krakowie powstał pożar, który objął prawie 150 kamienic. Spłynęły w tym czasie 4 kościoły i w wyniku bardzo wysokiej temperatury elementy, które były wykonane z ołowiu, a więc rynny, rury, topiły się i utworzyły taki piękny stalagmit. W naszych zbiorach posiadamy również bardzo ciekawą kolekcję kamieni ozdobnych, które zostały ofiarowane przez dziekana kapituły krakowskiej, biskupa Michała Sołtyka. Było to w XIX wieku. Są to ozdoby wytwarzane z pięknych, szlachetnych kamieni w postaci kolumienek, figurek, czarek, urn, ale również szlifowane niewielkie fragmenty tych kamieni, które mają ogromną wartość ozdobną i historyczną. XXI wiek to nieustająca gonitwa. Trwa swoisty wyścig z czasem. Szczęśliwie coraz więcej osób dostrzega, jak istotna i ważna jest natura, przyroda. Kontakt z nią pozwala nie tylko wypocząć, ale i bardzo wiele możemy się od niej nauczyć. Otaczający nas świat jest fascynujący i od milionów lat rządzi się swoimi prawami. Człowiek niestety przetwarza środowisko naturalne. Powoduje degradację pewnych terenów, niszczy gatunki roślin czy zwierząt. Z tych powodów tak ważne są placówki takie jak Centrum Edukacji Przyrodniczej, w którym możemy poznać świat roślin i zwierząt. Unikatowe kolekcje służą zarówno niezliczonym rzeszom zwiedzających, jak i naukowcom z całego świata.